Skończyły się wakacje i czy jakiś tłum rzucił się po wynajmowanie mieszkań, po kupowanie mieszkań? O tym wszystkim opowie nam Marcin Drogomirecki, który od lat analizuje rynek i zbiera też chociażby informacje o liczbie albo też o cenach, czy też o zmianach cen ofert na portalach ogłoszeniowych, tam gdzie się sprzedaje mieszkania, bo też warto porozmawiać, czy w ogóle ten nasz rynek obudzi się po wakacjach i czy on zasnął na wakacje, a może działo się coś niesamowitego, bo niektóre media twierdzą, że w ogóle jakiś szalony wynajem nieruchomości był i w ogóle oferty zniknęły. Zanim się Marcina o to spytamy, to zapraszam Ciebie do subskrybowania naszego kanału, bo tutaj znajdziesz informacje o nowych trendach, o nowych przepisach prawa, zmianach w prawie. Zapraszam również do wspierania naszego kanału, bo wspierający dostają więcej. Udostępniajcie nasze audycje, dzięki temu kanał będzie zyskiwać na popularności, przez co będziemy mogli robić lepsze audycje i przypominam tradycyjnie, że na stronie symen24.pl można znaleźć nasze audycje wzbogacone często o dodatkowe informacje, wykresy w formie statycznej, które można sobie dowolnie powiększać i tak dalej. No dobrze, Marcinie, to może zacznijmy od tej sensacyjnej informacji. Mieszkań do wynajęcia nie ma, najmy podrożały w czasie wakacji. Jak interpretujesz te informacje niektórych mediów? Szukanie sensacji, prawda, czy też tradycyjnie wydarzenie dla okresu wakacyjnego? Witaj Tomku, witam Państwa. Takie doniesienia o tym, że mieszkań do wynajęcia nie ma, że ceny skoczyły w górę, można włożyć między bajki na rynku. Oczywiście jak co roku o tej porze popyt jest większy, ruch jest większy, szukających ofert wynajmu mieszkań jest więcej niż 2, 3, 4 miesiące temu. To oczywiste, tak jest rok w rok. Natomiast absolutnie nie można mówić o braku ofert, o jakichś nagłych wzrostach cen. Oczywiście naturalne jest to, że w pierwszej kolejności z rynku schodzą te tańsze oferty, co z kolei powoduje, że jeżeli analizujemy średnie ceny tego, co na rynku w danym momencie jest, siłą rzeczy te średnie są nieco wyższe, ale podkreślam, one są nieco wyższe niż w maju, czerwcu, a nie wyższe o 15, 20 czy 30%. Absolutnie nie. Jest w czym wybierać, oferty na rynku są. Co więcej, tych ofert w ostatnich dniach znów przybywa, bo rzeczywiście w sierpniu, który tradycyjnie jest okresem urlopowym, a w tym roku wydaje się, że przez te upały był takim szczególnym okresem, kiedy Polacy chyba mieli już dość tych temperatur i dość zmagania się w pracy przy tych temperaturach i tłumnie ruszyli w drugiej połowie sierpnia odpoczywać. W tym okresie rzeczywiście napływ nowych ofert był mniejszy, można nawet powiedzieć, że na rynku najmu ich ubywało, ale tak jak mówię, od kilku dni znowu widać, że rynek wraca do standardowego cyklu, czyli ofert przybywa i jest w czym wybierać. Chyba też wielu studentów, którzy stanowią taką dość istotną grupę wśród wynajmujących, no już nauczyło się, że nie warto zostawiać momentu, kiedy będę poszukiwał mieszkanie na ostatnią chwilę, na wrzesień, bo niby studia ruszają od października, ale czasami się okazuje, że wtedy jest ta oferta wybrana. Tak, oczywiście studenci przez cały okres, można powiedzieć, sierpnia i września szukają ofert wynajmu mieszkań, ale nie jest tak, jak było 2 lata temu, że o te mieszkania się trzeba było bić, że się ustawiały kolejki, że telefony właścicieli rozgrzewały się do czerwoności. Spojrzałem się też na przesłaną przez Ciebie tabelę ofert mieszkań do sprzedaży łącznie na rynku pierwotnym i na rynku wtórnym. I tutaj żeś takie dwie kolumny wprowadził, czyli zmiana rok do roku, zmiana przez ostatnie 6 miesięcy. No, Warszawa 81% więcej mieszkań na sprzedaż rok do roku i w ciągu pół roku no niecałe 40%. Tak, na rynku sprzedaży cały czas przybywa.
ofert sprzedaży mieszkań, zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym. Nie ma tego szału zakupowego, co no, chyba nie jest dla nikogo tajemnicą. Nie ma taniego pieniądza. Na rynku zostali klienci zamożniejsi, bardziej wybredni, którzy nie biorą czegokolwiek, co się tylko na tym rynku pojawi, tylko na spokojnie, bez stresu, bez ciśnienia szukają takiej oferty, która rzeczywiście spełni ich oczekiwania. W związku z tym szereg ofert sprzedaży mieszkań no po prostu stoi i czeka. Jak ja to niedawno w mediach społecznościowych napisałem, takie oferty nazywa się kiszeniakami. One po prostu są, nikt o nie nie pyta, zalegają w bazach biur nieruchomości, zalegają w portalach i pewnie jeszcze długo będą zalegać do czasu, aż właściciele nie zreflektują się, że oczekiwania cenowe przy tych ofertach no, są zupełnie nieadekwatne do obecnej sytuacji na rynku. Ja powiem szczerze, że obserwując rynek, to widzę też takie zjawisko, że na portalach zdecydowanie więcej ofert, które zalegają, one tanieją. Czasami te obniżki są kilka razy robione. Jeżeli ktoś jest obserwatorem tego rynku, no to może sobie taką historię oferty jednej czy drugiej w sumie dość łatwo prześledzić. Do rzadkości oczywiście należą też oferty, których właściciele podnoszą ceny, nie sprzedało się, to podnoszą jeszcze wyżej, ale czasami te oferty, w których ceny są podnoszone, są w ogóle z kategorii abstrakcja, jak dla mnie, więc to zupełnie nie rozumiem takiego działania właścicieli, co oni w tym widzą, bo jeżeli coś jest dwa razy rynek i nie jest niczym szczególnym, więc zupełnie nie wiem, dlaczego jeszcze miałoby drożeć. No ale oczywiście można taką politykę też stosować, zwłaszcza jak się nie chce sprzedać. Przy okazji też pokażę Państwu teraz, zobaczcie na ten wykres i na tym wykresie są pokazane liczby zarówno zapytań o kredyty mieszkaniowe, jak i liczbę udzielonych kredytów mieszkaniowych. Od razu powiem, do innej audycji link Wam podam, gdzie zobaczycie ten wykres bardzo dokładnie omówiony. Nie będę teraz tego powtarzał, ale spójrzcie się tylko na jedną charakterystyczną rzecz, którą widać na tym wykresie. Te wnioski o kredyt. Wnioski oczywiście nie odpowiadają liczbie kredytów, bo wiele osób pyta, a potem kredytu nie dostanie i tak to też może wyglądać, ale te wnioski pokazują chęć do kupowania i widzimy spadek tej chęci. Jak porównamy ostatnie 5,5 roku, bo to jest od 2019 do sierpnia tego roku, widzicie, to zobaczcie, że to, co się dzieje w 2024 roku, to w zasadzie są najniższe poziomy w tych latach, z wyjątkiem roku 2022, gdzie nagle wzrosły stopy procentowe i po prostu i też były utrudnione warunki o zaciągania kredytów, obliczania zdolności kredytowej i wymagania były większe co do kredytobiorcy i tych kredytów wtedy nie można było wziąć. Czyli patrząc się na to, na etapie ostatnich 5,5 roku, trochę więcej niż 5,5 roku, jeżeli chodzi o zainteresowanie ze strony tych, którzy kupują na kredyt, no to można powiedzieć, że jesteśmy prawie na dołku, a jednocześnie też chyba, nie wiem, czy podzielisz moją opinię, na rynku nieruchomości jest w tej chwili mniej takich inwestorów, którzy by koniecznie chcieli kupować mieszkania na przykład z myślą pod wynajem. Oni są, nie znikli, ale są trochę bardziej ostrożni, jak sądzisz? No to w ostatnich latach była duża grupa klientów, właśnie inwestorzy, którzy mieli gotówkę, chcieli ją dobrze zainwestować, czerpać z niej zyski. I rzeczywiście oni kupowali mieszkania, mieli duży udział w popycie i wynajmowali je za świetne ceny. I wówczas jeszcze ta relacja czynszu, który pobierali do ceny, którą płacili za mieszkanie, była fajna. Krótko mówiąc, był niezły ROI. W tej chwili przy czynszach, które praktycznie od 1,5 roku stoją w miejscu, przy cenach, które w ciągu ostatniego roku, w ciągu ostatniego 1,5 roku poszły w górę nawet o 30%, no to już inwestycja w mieszkania pod wynajem
no, przestała być tak atrakcyjna i rzeczywiście popyt ze strony inwestorów znacząco osłabł. Jak dodamy do tego spadek popytu ze strony tych osób, które szukały mieszkania dla siebie, żeby sobie zapewnić dach nad głową, no to zobaczymy, że krótko mówiąc, ci, co kupowali i inwestycyjnie, i na własne potrzeby, grono jednych i drugich znacznie zmalało. Stąd też te spadki w zapytaniach o kredyty hipoteczne, spadki w liczbie udzielonych kredytów i ogólnie spadek popytu na rynku mieszkaniowym. Tutaj, zanim przejdziemy do kolejnej tabeli, w której prezentujesz średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym i takie zmiany, skomentujesz je zaraz, jakie one są, to jesteśmy w oczekiwaniu oczywiście, kiedy do świadomości sprzedających dojdzie, że w tej chwili nie można mieć wygórowanych żądań, to chciałem tylko jedną uwagę powiedzieć. Tą tabelę zacznij już przygotowywać na przyszłość, dzieląc na mieszkania stare i mieszkania nowe. Dlaczego? Bo jak widzicie Państwo na tym wykresie, to możecie zobaczyć sobie, że w innych krajach bardzo duże znaczenie kupujący przywiązują do tego, czy budynki są w nowej, czytaj raczej energooszczędnej substancji, czy też są w takich starych, zimnych budynkach, gdzie można się spodziewać dużych kosztów eksploatacji. Też zamieszczam link na dole, nie będziemy tego powtarzali, bo temu problemowi jest poświęcona cała audycja, ale z tego wykresu widać jedną rzecz. Tak jak zawsze te ceny, załóżmy nowych budynków i starych, to się mniej więcej równolegle tak samo zmieniały, to teraz nagle mamy tak, że nawet tam, gdzie ceny na rynku spadają, to tracą właśnie te stare budynki, a te takie nowe, no co najwyżej zaliczyły cykl poziomy już przez kilka miesięcy, czy też przez kilka kwartałów. Marcinie, zostawiam Ci do skomentowania tabelę średnich cen ofertowych mieszkań na rynku wtórnym, sierpień 2024 i ogromne zmiany. Te zmiany nie są ogromne. Niemniej jednak średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym spadają. W większości miast, jak widzimy, dominuje czerwony kolor. Te spadki w skali miesiąca nie są jakieś spektakularne. To nie jest tak, że mieszkania drożeją codziennie, a w skali miesiąca te spadki będą wynosiły kilka czy kilkanaście procent. To wielokrotnie podkreślałem, rynek nieruchomości cechuje ogromna bezwładność. Tu nie No jest i tak, jeszcze że jedna uwaga, że sprzedający rączą i entuzjastycznie zawsze podnoszą cenę, a kiedy należy opuszczać, no to robią to bardzo niechętnie, często na tym tracąc zresztą, bo sprzedają długo, czasami taniej niż by mogli nawet. Proszę bardzo, kontynuuj. dokładnie tak. Właśnie to chciałem powiedzieć, że o ile podwyższyć cenę można w ciągu kilku chwil, widząc, że jest wiele telefonów, wielu oglądających, wielkie zainteresowanie, o tyle jej obniżka przychodzi z dużym trudem, wymaga długiego czasu, często miesięcy, żeby tę cenę ofertową opuścić. Co więcej, niektórzy właściciele, nawet klienci, którzy się do mnie zwracali, którzy chcą sprzedać swoje mieszkania, chcieli je sprzedać na przykład w marcu, w kwietniu. No i kiedy już wtedy im mówiłem, że ta cena w tej chwili przy tym popycie, przy tej sytuacji na rynku jest trochę wygórowana, raczej trudno będzie znaleźć klienta, no to odpowiedź była: okej, to poczekamy, to my nie będziemy teraz sprzedawać, wystawimy to mieszkanie jesienią. No i myślę, że w najbliższym czasie pojawią się ci oferenci, którzy postanowili poczekać ze sprzedażą z nadzieją, że po wakacjach rynek znowu ruszy i te ceny, które obserwowali pod koniec zeszłego roku, do których już przywykli i liczyli na osiągnięcie takich, że znowu będą osiągalne. No nic na to nie wskazuje. Ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym powoli zaczynają spadać. Co więcej, jak dochodzi do rozmów z zainteresowanymi, z potencjalnymi klientami, te ceny jeszcze są obniżane. Oczywiście przez tych oferentów, którzy rzeczywiście chcą mieszkanie sprzedać, a nie
sprzedawać. No ja nie wiem, czy nic nie wskazuje na to, że ceny nie wzrosną, bo ciągle nie wiemy, co będzie z kredytem 0%. Hamletyzowanie rządu doszło już do śmieszności po prostu, według mnie. Do 30 września trzeba wysłać projekt budżetu, ustawy budżetowej do Sejmu. No to wypadałoby wcześniej zdecydować się, czy ta ustawa wejdzie w życie, czy nie. Chociaż można oczywiście umyć ręce i powiedzieć, że dobrze, to my coś tam rzucimy Sejmowi, a jak w tym Sejmowie wyjdzie, co wyjdzie, no to najwyżej nie udało nam się, bo głosowanie było złe, albo nagle nam się udało. To jest dla mnie żałosne po prostu, no ale już nie będę tego komentował. Ludzie powinni wiedzieć, najgorsza w gospodarce zawsze jest niepewność. Nic tak nie zabija działań gospodarczych jak niepewność. Ale chciałbym, żebyś skomentował i to od razu dwa wykresy, bo jeden taki duży wskaźnik trendu cenowego, nominalny, on tu mignie Wam przez chwilę na ekranie, ale bardziej mnie interesuje to przybliżenie na końcówkę tego wykresu. Więc skomentuj te dwa wykresy od razu. Tak, wskaźnik trendu cenowego na rynku mieszkaniowym nominalny jest to wskaźnik, który bazuje na cenach ofertowych mieszkań z rynku wtórnego, które widzimy w ogłoszeniach na portalach ogłoszeniowych. No i tu widzimy, że od pewnego czasu te ceny nie dość, że nie rosną, to zaczęły spadać. Po takim okresie naprawdę długim właśnie wzrostów, w ubiegłym roku bardzo szybkich wzrostów, mamy czas uspokojenia, powiedziałbym, wracania do normalności na rynku mieszkaniowym. No i oby nic tego powrotu do normalności nie zakłócało. No fajnie by było, gdyby sytuacja kredytu na start, kredytu 0% się wyjaśniła, wówczas mielibyśmy taką klarowność na rynku. No w tej chwili rzeczywiście cały czas te gdybania będzie, nie będzie, kiedy, nie kiedy, no powodują, że część kupujących się wstrzymuje z zakupami, część sprzedających wstrzymuje się ze sprzedażą, a w szczególności z obniżkami cen oferowanych mieszkań. Ale tak jak wspomniałem i jak widać na wykresie, ceny ofertowe spadają i to odzwierciedla ten wykres długoterminowy, który Państwo widzicie. Natomiast drugi wykres, o którym Tomku wspomniałeś, pokazuje ostatnie 12 miesięcy tego wskaźnika. I tu specjalnie go przygotowałem, żeby pokazać, jak ta sytuacja cenowa na rynku mieszkaniowym się zmienia. Niektórzy myśleli, że jak z końcem roku zakończy się program Bezpieczny Kredyt 2%, to od nowego roku z dnia na dzień ceny zaczną spadać. No właśnie nie, to jest właśnie ta bezładność rynku nieruchomościowego. Jak widać, do maja te ceny jeszcze, ten wskaźnik cały czas rósł. Już w dużo wolniejszym tempie niż w drugim półroczu zeszłego roku, natomiast on cały czas rósł. I tak naprawdę dopiero czerwiec, lipiec, sierpień, dopiero ostatnie 3 miesiące widać to drgnięcie w przeciwną stronę. Czyli tak naprawdę ceny mieszkań zaczęły spadać od 3 miesięcy. Także, tak jak mówię, to pokazuje, jak ogromną bezładność ma rynek nieruchomości. Ile czasu musi upłynąć od jakichś zdarzeń, żeby ten rynek zareagował. W tym przypadku, żeby zareagowali oferenci wystawiający swoje mieszkania na sprzedaż. Ceny ofertowe zresztą, o których mówisz, i powiem tak, po pierwsze to takie zjawisko takiej bardzo powolnej reakcji rynku nieruchomości to jest nam doskonale znane. Kto był dłużej na rynku polskim, to pamięta, co się działo na przykład w 2008 i jak powoli potem dochodziło do świadomości, że należy jednak ceny obniżać, a potem był wieloletni dołek. Nie twierdzę, że teraz tak będzie, ale może tak być, bo ta korekta naszemu rynkowi mieszkaniowemu się należy. Dodam jeszcze, że właśnie musimy pamiętać o pewnym zakłamywaniu cen ofertowych i także cen transakcyjnych.
I tak, z jednej strony te ceny ofertowe no, mogą być zakłamywane przez to, że zostały wybrane tańsze oferty i zostają na rynku te droższe, te takie jak ty nazwałeś je ładnie, kiszeniaki, które jakoś tą średnią ciągną w górę. A przy cenach transakcyjnych to znowu jest tak czasami śmiesznie, że no tak jak w tym roku, ci nabywcy na tańsze mieszkania pozbawieni możliwości dostania kredytu 0% wybyli, 2%, przepraszam, wybyli. Ci, którzy chcieli kupić ich stać, czy za gotówkę, czy mają dobrą zdolność kredytową, ci majątniejsi na rynku pozostali. No i na przykład w związku z tym wykupowane są chętniej mieszkania w lepszych lokalizacjach, czytaj droższych lokalizacjach, co paradoksalnie pokazuje nam, że ceny transakcyjne mogłyby rosnąć, ale w tej samej chwili spada liczba transakcji. Jeżeli ceny rosną, a spada liczba transakcji, to tak samo na rynku nieruchomości, tak samo jak na rynku akcji włącza się czerwona lampka ostrzegawcza. Powiedziałeś jeszcze o tym, że ten rok jest rokiem normalnym, czy coś w tym rodzaju powiedziałeś. Pytanie, co uważasz za normalność na rynku nieruchomości? I teraz wracając do tego wykresu, który pokazałem od 2019 do dziś, mogę powiedzieć, że na tym wykresie 2019 rok to był ostatni rok, nazwijmy go normalnego rynku, czyli bez jakiejś ingerencji czynników zewnętrznych. 2020 COVID, zmiana stóp procentowych, gwałtowne obniżenie stóp procentowych, nakręcające popyt zarówno na kredyt, jak i ucieczkę od gotówki. Potem wojna na Ukrainie, potem znowu podniesienie stóp procentowych i zaostrzenie kryteriów. Potem 2023 na tym wykresie widać już ten wyskok spowodowany programem Bezpieczny Kredyt 2%. No i teraz można powiedzieć od stycznia 2024 mamy jeszcze wspomnienia tego programu, mamy osoby liczące czy też mamione tym programem kredyt 0%, który wejdzie lub nie wejdzie, nie wiadomo jaki, no ale zawsze plotka oddziaływuje na rynek, ale jest to rok w moim pojęciu w miarę normalny, chociaż na który ciągle oddziaływują plotki, czyli mieliśmy w zasadzie prawie 5 lat nienormalności na tym rynku. Jak się do tego odniesiesz? Może inaczej definiujesz normalność rynku? Dokładnie, zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Było tak wiele takich nienaturalnych bodźców, nietypowych, które ten rynek mocno rozgrzewały. I rzeczywiście od początku tego roku, pomijając póki co te dywagacje o programie 0%, kredyt na start, od początku tego roku rynek się normalizuje, stabilizuje, rzeczywiście ofert przybywa, klientów ubyło, no bo właśnie nie ma tych klientów, którzy skorzystali z okazji tej ubiegłorocznej, czyli generalnie pewnie bym mieszkania nie kupił, ale ponieważ trafia się super okazja w postaci bardzo taniego kredytu, to oczywiście go kupię. W tej chwili tych klientów nie ma, zostali ci zamożniejsi, którzy rzeczywiście dobierają mieszkanie do swoich potrzeb, czy to rzeczywiście mieszkaniowych, czy inwestycyjnych. Kupują mieszkania, tak jak wcześniej wspomniałeś, lepsze, lepiej zlokalizowane, o wyższym standardzie, ale rozsądnie wycenione, ponieważ oczywiście fajnych mieszkań w fajnych lokalizacjach jest sporo także tych, których oferenci no, z oczekiwaniami cenowymi gdzieś powędrowali w kosmos i te mieszkania są, stoją i nieprędko się sprzedadzą. Ale tak, rynek póki co wraca do normalności i tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli ucichnie temat tej kolejnej kroplówki, która rozregulowuje rynek, kroplówki w postaci dopłat do kredytów, to za jakiś czas ten rynek rzeczywiście będzie normalny.
Znaczy, szczerze mówiąc, ja bym wolał żyć na normalnym rynku, właśnie bez jakichś sztucznych programów, chociażby dlatego, że wtedy nawet deweloperom jest łatwiej planować swoje budowy. Oni przecież muszą dostosować się do popytu i jeżeli ten nowy program, przynajmniej w jego ostatnich założeniach, o jakich słyszeliśmy na dzień dzisiejszy, to on preferuje gospodarstwa duże, z dziećmi, posiadające już często mieszkanie, czyli teoretycznie klientów na większe mieszkania, no to on oznacza, że ten program w ogóle zmieni, gdyby wszedł, gdyby stał się popularny w używaniu, w braniu kredytów wśród tej grupy, to by zmienił zupełnie strukturę popytu, która u nas jest nakierowana głównie na te mieszkania mniejsze, dwupokojowe, powiedziałbym to taki król. Dwupokojowe, niewielkie trzypokojowe to są w wielu miejscowościach królowie rynku nieruchomości, wcale nie kawalerki, o których tak często się mówi. Jest hasło budownictwo społeczne. Wiele osób może powiedzieć, tak, chcemy budownictwa społecznego, bo dostaniemy tańsze mieszkanie, ale jest pytanie i diabeł tkwi w szczegółach. Czy słyszałeś, jak te mieszkania mają być rozdawane? To w tej chwili dzielilibyśmy skórę na niedźwiedziu. Ja generalnie te zapowiedzi traktuję jako takie obiecanki, cacanki, takie gruszki na wierzbie. Na razie politycy szafują kwotami. Ile wydadzą na to, ile pójdzie na to. Mówienie o kwotach w mojej ocenie do niczego nie prowadzi i nie spodziewam się, żeby doprowadziło. No, państwo nie jest inwestorem, nie mamy doświadczenia takiego jak Niemcy, jak mają Austriacy. Ja myślę, że te pieniądze, jeżeli nawet zostaną wyasygnowane na budownictwo społeczne, to po drodze w samorządach, w tych całych procesach decyzyjnych, gdzie budować, za ile budować, one się po prostu rozpłyną. Ja jestem ciekaw, ile za te kwoty realnie mieszkań zostanie wybudowanych i jak to się przeliczy potem na metr kwadratowy. Jaki będzie koszt rzeczywisty wybudowania metra kwadratowego przez państwo? Obawiam się, że jeżeli w ogóle do tego dojdzie, to będą to kosmiczne kwoty, no bo tam po drodze będzie się musiało tylu interesariuszy pożywić, to nie tędy droga. W takim idealnym rozumieniu świata, to ja bym się z tobą nie zgodził. Dlatego, Idealnym oczywiście. że jeżeli patrzymy się na koszty budowy nowych mieszkań i tego takiego głównego w Polsce w tej chwili od wielu lat modelu deweloperskiego, no to tam mamy do czynienia z rzeczywistymi kosztami budowy, wszystkimi, czyli z ziemią, materiałami, robocizną, projektem, kosztami finansowania. No i mamy też z tą słynną marżą deweloperską, która wynosi dla niektórych wręcz szokujące procenty. Pozostawić chcę na uboczu dyskusji o wysokości tej marży, bo o tym też są programy na naszej audycji, jak to należy rozumieć na naszym kanale i też linki Wam mogę zostawić na dole do tych audycji. Nie w tym rzecz. Teoretycznie takie budownictwo mogłoby się, powinno się w zasadzie odbywać bez marży, bo dlaczego budownictwo społeczne miałoby jeszcze brać zarobek dewelopera, który tak naprawdę w tym procesie, no nie chcę powiedzieć, że jest zbędny, bo to jest nieprawda, ale tak naprawdę jeżeli jak ktoś mówi, chce wybudować dom i nie wie, jak to ma zrobić, to niech sobie weźmie generalnego wykonawcę, tak jak to robią bardzo często deweloperzy, który tam bierze niewielki procent i on organizuje wszystko. Też naród mógłby być wykasowany prawie w całości i te ceny mogłyby być niższe. Oczywiście takie budownictwo rozwinięte na dużą skalę stawałoby z deweloperami w tej samej kolejce do firm budowlanych, do firm sprzedających materiały budowlane, do całego transportu i też w kolejce po ziemię. I taka duża kolejka społeczna podnosi ceny, konkurencję, podnosi ceny u deweloperów. Może takie budownictwo społeczne jest potrzebne. Ty powiedziałeś, że jesteśmy nieprzygotowani, myśmy moglibyśmy zawsze wyobrazić sobie, że się przygotujemy, ale jako kraj wyszliśmy już dawno z budownictwa państwowego
No to ja nie wiem, czy to budownictwo społeczne jest lekarstwem na całe zło rynku, zamiast wprowadzenia ustaw, które znoszą bariery, które ułatwiają dostęp do ziemi, które ułatwiają możliwość dość łatwego budowania. Kto te mieszkanie dostanie? Przecież to zawsze będzie awantura. Pamiętamy TBS-y, czyli tak naprawdę mieszkania teoretycznie dla niemajętnych, ale jednak musiałbyś być majętny, żeby takie mieszkanie móc sobie finansować, więc to no, nie do końca jestem przekonany, czy to jest doskonałe panaceum na wszystko. Wybudować to jedno, co już wydaje mi się dużą abstrakcją w obecnych realiach naszego państwa, ale druga rzecz, że jeżeli coś jest na tani wynajem, coś jest na wynajem, tym trzeba zarządzać. Kto będzie zarządzał tymi budynkami, tymi mieszkaniami, kto będzie egzekwował nawet te tanie czynsze, kto będzie eksmitował tych, którzy tych niskich czynszów nie płacą. Pewnie koniec końców będziemy w dalszym ciągu my za to płacić. Kto będzie dbał o te budynki, bo wybudować to jedno, ale potem budynek, który cały czas, że tak powiem, pracuje, musi mieć opiekę, musi być zadbany, konserwowany, remontowany. No to w przypadku, tak w cudzysłowie powiem, państwowego, no to ja w swoim życiu wiem, jak jest traktowane coś, co jest państwowe, w cudzysłowie niczyje. Prywatny właściciel, chociażby PRS-y, które teraz oddają do użytku szereg budynków z lokalami pod wynajem, mają specjalistów, mają osoby od zarządzania tym najmem, mają ekipy konserwatorów, mają to wszystko wyliczone i to się spina. Jeżeli coś takiego będą robić samorządy, czyli krótko mówiąc politycy wyższego czy niższego szczebla, no nie oszukujmy się, ci politycy, ta nasza klasa polityczna, to nie są eksperci z doświadczeniem, tak naprawdę z doświadczeniem w czymkolwiek oprócz układania się i zdobywania wpływów. Ale przejdźmy jeszcze do tego wykresu, który pokazuje wpływ inflacji i korelację inflacji i indeksów cen mieszkań. To jest wykres obrazujący zmiany średnich cen ofertowych w największych miastach, cen ofertowych mieszkań w zderzeniu z inflacją. No i on pokazuje, jak gdyby odczarowuje myślenie wielu osób, czyli to, że mieszkania zawsze drożeją i mieszkanie zawsze jest dobrą lokatą, chroni gotówkę przed zgubnym wpływem inflacji. Otóż w jednych okresach chroni, w innych nie chroni. To zależy od tego, w jakim momencie kupujemy mieszkanie i w jakim momencie je sprzedajemy. Jak widać na wykresie, bez problemu, że tak powiem, można było kupić mieszkanie na górce i musieć je sprzedać na dołku, czyli krótko mówiąc, realnie stracić na tej inwestycji. Lub odwrotnie. Lub odwrotnie, tak. To zależy, tak jak wspomniałem, od tego, kiedy kupujemy i kiedy sprzedajemy. Nie jest tak, że mieszkanie zawsze zabezpiecza gotówkę. Osobną kwestią oczywiście pozostaje to, że możemy to mieszkanie wynajmować i wtedy ono przynosi stały, mniej lub bardziej stały, comiesięczny dochód osobny. Natomiast jeśli mówimy o wartości realnej, czyli uwzględniającej inflację, mieszkania potrafią drożeć nawet przez długie okresy i potrafią też tanieć i to nawet dość gwałtownie. Tutaj dwie takie moje uwagi, że strategia kupuj mieszkanie, nie wynajmuj i trzymaj to jedna z gorszych strategii inwestycyjnych. Ona się może po prostu nie sprawdzić, chociaż czasami się sprawdza, co widać na tym wykresie, bo to wszystko, jak powiedziałeś, zależy od punktu wejścia i punktu wyjścia. Na swoje potrzeby życiowe to nigdy nie wiesz, kiedy będziesz musiał wyjść z tej inwestycji, więc no tak to wygląda. Dlatego też polowanie na kupno na dołku na potrzeby życiowe może nie mieć po prostu sensu. Ale chciałem jeszcze jedną uwagę do tego indeksu zgłosić. Tak samo zresztą jak do tego indeksu cen nominalnych, bo to są ceny ofertowe na przykład, czy też ceny transakcyjne, wszystko jedno, na co patrzymy. To wielu nam się wydaje, że nasze mieszkania
kupione na przykład 20 lat temu, rosną dokładnie tak jak ten indeks. To jest mocno nieprawdziwe przypuszczenie, dlatego że Twoje mieszkanie po 20 latach jest w kategorii mieszkanie demode, stare, bardzo stare, no wybierz sobie tam jakikolwiek chcesz przymiotnik, nie jest nowe. I może się zdarzyć teraz jeszcze taka sytuacja, że lokalizacja, w której kupiłeś to mieszkanie, niezmiernie podrożała. Ale może się zdarzyć również tak, że ta lokalizacja zachowuje się tak jak wszystkie inne lokalizacje w okolicy, idzie za rynkiem, obok, prawie na Twoim podwórku powstają domy nowe, 20 lat młodsze i tamte po prostu będą z reguły droższe, dlatego że są nowsze, że są po prostu budowane według nowszych technik, no różnych oczekiwań, a te są starsze. To nie jest reguła, ale musisz o tym pamiętać. Dlatego też powinniście Państwo pamiętać, że patrzenie się na indeksy, te, które Marcin przedstawia, czy tam jakiekolwiek inne źródła, w innych audycjach, my nawet też inne indeksy, które przedstawiamy, to one są troszeczkę zakłamane. One pokazują zmianę cen, które dzisiaj są w obrocie i tam są mieszkania nowsze niż wasze i starsze niż wasze i to trzeba uwzględniać. Natomiast Was, jeżeli interesuje rynek nieruchomości, to zapraszam po pierwsze do subskrybowania tego kanału, po drugie do pisania nam w komentarzach sugestii nowych tematów, a także wymieniania się poglądami o rynku nieruchomości, bo te nasze wspólne wymiany poglądów uczą nas wzajemnie tego, co się dzieje na rynku nieruchomości. Pamiętajcie też, że my to z Marcinem mówiliśmy o czymś, co się odnosiło do, powiedziałbym, całej Polski, średnio, przeciętnie, a nie do wszystkich miast dokładnie, bo tych miast, miejscowości w Polsce jest wiele i zawsze się może zdarzyć, że jakiś rynek lokalny jest inny niż ten taki przeciętny. Jeden jest lepszy, drugi gorszy. No i też przypominam, że na stronie symen24.pl są kursy, ale także jest ta audycja wzbogacona o te nasze wykresy i dodatkowe informacje, więc zapraszam na tamtą stronę również. Cześć, trzymajcie się.